Witajcie, w tym materiale opowiadam Wam o technologii NFC, czyli Near Field Communication, która może znacznie ułatwić Wam życie w kontekście automatyzacji domowej. NFC to technologia, która pozwala na bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w bliskiej odległości, zazwyczaj do 10 cm. Dzięki niej możemy wykorzystać małe, tanie i wszechstronne tagi NFC do wykonywania różnych zadań w naszym domu za pomocą aplikacji takiej jak Home Assistant. W dalszej części materiału dowiecie się, jak wykorzystać te tagi do zautomatyzowania codziennych czynności w Home Assistant i jakie ja mogę Wam zaproponować automatyzację i ułatwienia. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję, zaczynamy. Pasywne NFC tagi, które tutaj właśnie widzicie, są małymi płaskimi urządzeniami, które zawierają mikroprocesor oraz antenę. Mogą być przyklejane do różnych powierzchni lub umieszczone w obiektach codziennego użytku, np. pod łącznikiem światła, w samochodzie na desce rozdzielczej, czy na przykład na szafce nocnej, czy na Twoim biurku, gdzie pracujesz. I każdy tag posiada unikalny identyfikator, który może być odczytany przez urządzenia NFC, takie jak smartfony czy czytnik NFC. I dzięki nim możemy przypisywać różne akcje do konkretnych tagów, co z kolei otwiera szerokie możliwości automatyzacji w naszym domu. Na przykład dotykając telefonem taga umieszczonego przy drzwiach możemy włączyć oświetlenie, zmienić temperaturę, czy nawet uruchomić ulubioną playlistę muzyczną. To tylko wierzchołek góry lodowej możliwości, jakie oferują nam te małe, ale potężne urządzenia. Żeby tworzyć jakieś automatyzacje, nie jest potrzebne Home Assistant. Nawet skanowanie taga telefonem może powodować wykonanie jakichś działań na telefonie. Mając różne aplikacje, które właśnie na to pozwalają, można przypisywać tym tagom jakieś działania. Ale w tym materiale nie będę o tym mówił. Skupimy się na troszeczkę bardziej skomplikowanych automatyzacjach, które możemy tworzyć w Home Assistant i pokażę Wam, jak dodać takiego taga do Home Assistant i jak przypisać mu jakąś automatyzację i pokażę Wam również, jakie ja zacząłem tworzyć automatyzacje i ułatwienia przy użyciu tagów NFC. Taki tag może uruchomić jakąś scenę, którą mamy stworzoną w Home Assistant, na przykład wieczorny relaks, który może zmienić nam oświetlenie, włączyć ulubioną muzykę, włączyć klimatyzację. Możemy również kontrolować urządzenia domowe, możemy umieścić taki tag NFC w różnych częściach domu i przypisać im zadania, takie jak włączenie lub wyłączenie świateł, regulacja temperatury, czy też otwieranie drzwi garażowych lub bramy. I tutaj właśnie taką automatyzację na pewno będę chciał stworzyć, czyli otwarcie garażu i bramy. Taki tag możecie stosować również do rejestracji obecności domowników lub własnej obecności na przykład w biurze, czyli przychodzimy do biura, macie tam tag NFC i możecie sobie go zeskanować i na przykład zapisujecie sobie, że przyjdziecie o tej godzinie do pracy i możecie wtedy to lepiej kontrolować. Taki tag może Wam pozwolić na włączanie alarmu. Przy wychodzeniu z domu możecie mieć naklejony taki tag i wychodząc skanujecie go telefonem, przykładacie telefon do taga i załącza się alarm. I tak samo może być jego rozbrajanie. Kolejnym ciekawym zastosowaniem może być skanowanie taga przy gotowaniu. Czyli zaczynacie gotować, skanujecie telefonem, włącza się okap, uchyla się okno, czy włącza się oczyszczacz powietrza, włączają się jakieś światła, które macie w kuchni, żebyście lepiej widzieli. I przedostatnią automatyzację może być na przykład odtwarzanie mediów. Na przykład macie umieszczony przy telewizorze tag, skanujecie go, włącza się telewizor, odpala się jakiś film, czy na przykład Spotify, jakaś piosenka, jakaś playlista, ściągają się rolety, włącza się oświetlenie specjalne
I ostatnią rzeczą, którą ja będę dosyć często wykorzystywał, to tak zwany licznik czasu, ilości dni, które upłynęły od zeskanowania taga i przypisywanie temu jakiejś automatyzacji. Na przykład mamy piec gazowy, który musi być co roku poddany serwisowi i takiego taga możemy sobie nakleić na takim kotle. Przy serwisie skanujemy go i wiemy, że za rok będziemy musieli go również serwisować i na przykład gdy upływa już 330 dni, to dostajemy powiadomienie od Home Assistant, że zbliża się przegląd kotła i na przykład tak codziennie możemy dostawać takie powiadomienie, które nam będzie przypominało do momentu, aż wykonamy ten przegląd i znowu zeskanujemy tego taga i resetuje się ten licznik. To tyle jeśli chodzi o teorię, ale co do tagów, jeszcze nie powiedziałem, ile taki tag kosztuje. I takie pudełeczko tagów, gdzie jest ich 20, kosztowało mnie 8 zł. Jest to dosyć niska cena, ale zakupiłem ten produkt na AliExpress przy promocji na zakup od 40 zł 3 produktów i chodzi o to w tym, że musisz wybrać sobie 3 produkty i one są wtedy dosyć dobrze przecenione i docierasz do tej kwoty 40 zł i masz darmową wysyłkę, no i tanie dosyć te produkty. Normalnie takie pudełeczko kosztuje około 15 zł. I więc taki jeden tag kosztuje poniżej złotówki. No ja miałem za 8, więc to nawet mniej niż 50 groszy. Link do najtańszego produktu, jaki na tą chwilę, jak sprawdzałem na AliExpress, znajdziecie w opisie filmu. Także polecam Wam zajrzeć i zakupić te tagi. I teraz możemy przejść już do Home Assistant i pokażę Wam, jak dodać takiego taga do Home Assistant i przypisać mu konkretne automatyzacje i właściwości. Ok, to teraz możemy przejść do skanowania. Tu mam telefon, którym zeskanuję. Bierzemy taga z pudełeczka jednego. Mamy taga. Teraz przechodzimy do Home Assistant, do opcji na komórce. Bierzemy ustawienia i tu przechodzimy do tagów. Widzicie, ja już mam jednego taga, ale stworzymy nowego i przypiszemy mu nowe rzeczy. Klikamy dodaj taga, nazwa, to może być tag, banek i jeśli chodzi o identyfikator tagu, no to przypisze się po zeskanowaniu. Czyli bierzemy utwórz i zapisz i mamy taga, przykładam telefon do tego, błąd podczas zapisywania. Jeszcze raz pomyślnie zapisano tag NFC i jak widzicie tag do banka jest dodany. I teraz co mogę zrobić? Jedna opcja jest to nadpisanie innego taga tym samym numerem. Druga opcja to jest dodanie właśnie automatyzacji, to będziemy zaraz dodawać. I jeszcze jest opcja, tu możemy zmienić jego nazwę i zaktualizować. Dobra, no to jeśli chodzi o jak dodać tag, to już powinniście wiedzieć. Więc teraz przejdziemy do tworzenia automatyzacji związanych z tagiem. Pierwszą rzeczą, jaką mogę Wam tu zaprezentować jeszcze na filmie, nie przechodząc jeszcze do ekranu na komputerze, no to gdy tag jest zeskanowany, czyli wybrałem tego taga, dzbanek i dodam akcję, która włączy światło, które się świeci nad nami. Czyli bierzemy akcja, wybieramy światło, przełącz i wybierz encję, table i tu mam kitchen table, zapisz. I mamy już akcję, automatyzację mamy już zapisaną i teraz jak zeskanuję, powinna się ona uruchomić i zgaśnie światło, zrobi się ciemno. Widzicie? Tak, został niestety 2 razy zeskanowany, światło włączone, światło włączone. Tak właśnie ten tag łatwo, szybko działa. Co teraz zrobimy? Jeśli chodzi o akcję, automatyzację, która została przypisana, to teraz jak klikamy w tego robocika, no to nie zmieniamy
automatyzacji, którą przypisaliśmy, tylko tworzymy nową. Więc można powiedzieć, byśmy mieli zduplikowane automatyzacje dopisane do taga. Więc musimy przejść w ustawienia, automatyzację i tutaj znaleźć naszą nową automatyzację, czyli to jest ta. Ja ją od razu skasuję, bo tego nie chcę. Dobra, to na ten moment przejdę teraz do komputera i stworzymy automatyzację jako licznik dni, które mijają od wykonania, od ostatniego zeskanowania taga i przypiszemy na przykład, jak zostanie jeszcze określona liczba dni, to mamy dostać powiadomienie na aplikację Home Assistant. Jesteśmy już w Home Assistant na komputerze i zaczniemy od stworzenia naszego pomocnika, który będzie przechowywał datę zeskanowania, ostatniego zeskanowania. Tak. I tak musimy wejść w ustawienia, urządzenia oraz usługi i w pomocników. Jesteśmy już w pomocnicy, no to tworzymy pomocnika data, czas, nazwa. Jeśli chodzi o nazwę, no to ja oczywiście nazywam według mojej konwencji nazewnictwa. No i ten pomocnik będzie miał datę ostatniej wymiany filtra z banku, czyli będzie to kitchen, jug, filter, replace, ikonka, może jest jakiś jug, mag, nie wiem jaką to ikonkę, czy to może pot, może być pot, dobra i co chcę wprowadzać, będzie to data. Stworzymy takiego pomocnika, jak go stworzyliśmy, czy w niego wejdziemy, no to możemy sami ustawić datę, no i on akurat dostaje w tworzeniu datę dzisiejszą, czyli to jest 14 marca i to jest data ustawiona, ale zrobimy oczywiście datę wstecz, czyli na przykład 11 marca. I co teraz chcemy zrobić? No to chcemy stworzyć automatyzację po zeskanowaniu naszego taga, tag dzbanek, skanujemy go, tworzymy automatyzację, gdy tag jest skanowany, dodaj akcję i proponuję Wam, aby przejść do edycji w formacie YAML, ponieważ edytor wizualny nie pozwala nam na tego, co mi wiadomo, na stworzenie tej automatyzacji i ja sobie przykleję kod, który będzie również zamieszczony w opisie filmu, który możecie skopiować i go wykorzystać do własnych celów. I jeśli chodzi o action, to jest to. Muszę jeszcze zmienić nazwę pomocnika i jeśli chodzi o alias, chcę mieć również podobny, więc alias NFC kitchen dobrze, ale jug filter place i jeśli chodzi o service, czyli tu mamy input datetime, set datetime i entity ID musimy zamienić jug filter replace. I teraz mając taką automatyzację, jak widzicie jest to prosta automatyzacja, zapisujemy ją, NFC place zgadza się, i nazwę i mamy. No i teraz co zrobimy to i możemy wejść do pomocnika i pomocnik ten i teraz co zrobimy, to zeskanujemy tag. Teraz taga, nie wiem czy jak nagrywam to mi zadziała, spróbujmy. No i oczywiście jest to dla Was problem, ale żeby zeskanować taga NFC musicie mieć odblokowany telefon, jeśli chodzi o Androida. Są tam jakieś metody, aby nie będziecie zmuszeni do odblokowania telefonu, ale to wymaga dosyć dużych nakładów pracy, no i potem może być niebezpieczne. Jeśli chodzi o iPhone'a, to tam jest aplikacja, która bez większych kłopotów pozwoli Wam na to, no ale ja mam Androida, więc pokazuję jak to wygląda w Androidzie. No i musimy odblokować, czyli blokowane i teraz skanuję taga. I jak widzicie zeskanowałem taga i data 14.03 od razu wskoczyła. Czyli dwie rzeczy tworzyliśmy, pomocnika i automatyzację. Ale teraz warto by było stworzyć sensor, który będzie przechowywał informacje, ile dni minęło ostatniego zeskanowania taga. Tutaj to mogę już zamknąć i ja już stworzyłem jednego takiego taga, ale no teraz muszę stworzyć drugiego i oczywiście ten kod, który teraz tutaj widzicie, wrzucę również do opisu filmu. Ja natomiast kopiuję ten i również tworzę nowy. Days since fridge, tylko jug filter replacement i tutaj też muszę zamienić wewnątrz nazwę kitchen jug. Po prostu obliczamy datę od daty teraz minus data
która jest przypisana do pomocnika. Tutaj dla daty będzie ona w dniach, czyli ile dni minęło od ostatniej wymiany i zaokrąglone do pełnych dni i -1. I teraz tak, stworzyliśmy nowy sensor i ten sensor, jak widzicie, jest w bloku template sensor nazwa. To zapisuję, no i musimy zrestartować Home Assistanta i przechodzimy do ustawień, kropeczki, uruchom ponownie Home Assistant. I teraz chwileczkę czekamy. Home Assistant się uruchomił i teraz przejdziemy do narzędzi deweloperskich i chciałbym Wam pokazać właśnie ten nowy sensor. Days i teraz sensor Days since Jack Filter Replacement i zgadza się, ale jakbym teraz zrobił Jack i on ma teraz 14, ale jakbyśmy w niego weszli i zrobili 11, no to widzicie, że sensor zmienił wartość na 3. No i to jest właśnie ta wartość, którą chciałbym mieć. Czyli wszystko ładnie działa. No ale co dalej? Widzimy, ile dni minęło. Powiedzmy, dla jednych może to wystarczy. Na przykład możemy ten sensor dodać sobie do jakiegoś widoku, podpisać i może to nam tam wystarczyć. Ale co ja bym chciał zaproponować, to stworzenie automatyzacji, która będzie wysyłała powiadomienia do Home Assistant, powiedzmy o jakiejś godzinie, no w zależności od co to jest, to może wysyłać to powiadomienie, powiedzmy filtr, może być taka informacja wysyłana rano o 8 godzinie. Po 30 dniach, czyli jeżeli sensor będzie miał wartość 30, no to powyżej 30, no to wtedy każdego dnia powinien dostać powiadomienia. No więc teraz stworzymy tą automatyzację. Musimy przejść do ustawień, automatyzację, utwórz automatyzację, utwórz nową automatyzację, ale klikania to jest. Dodaj wyzwalacz. I tutaj mamy tak, czyli o 8 zostanie wyzwolona ta automatyzacja i warunek, jeżeli encja, stan numeryczny, encja, czyli nasz Jack, Days Filter Replacement i tryb powyżej, czyli jak to zminimalizuję tak, gdy czas jest równy 8, kiedy Days Jack Filter Replacement jest powyżej 30, wykonaj. I dodajemy akcję Notification, Sender Notification via Mobile App Adam i tu jest powiadomienie, które zostanie wysłane na moją komórkę przez Home Assistant i tutaj wpisać powiadomienie filtr dzbanka do wymiany. Jeśli chodzi o tytuł, to nie chcę żadnego tytułu. Filtr dzbanka do wymiany, zapis, automatyzacja z kitchen, a może to inaczej. Kitchen, filter, Jack, filter to replace, notify. Mniej więcej u mnie nazywają się takie automatyzacje i zapisuję i to wszystko. Jedyne co mogę jeszcze próbować to zmienić datę ostatniej wymiany filtra i zobaczyć czy automatyzacja prześle mi powiadomienia. Wchodzimy tutaj, wchodzimy w luty, powiedzmy 1 luty, mamy 42 dni od ostatniej wymiany filtra w dzbanku. Wracam tutaj i chcę, jak uruchomię, to teraz ten trigger, który mamy, czyli 8 zostanie pominięty. Przejdziemy do jeżeli to jest spełnione, no to powinna zostać akcja wykonana. W takim razie klikam uruchom i dostałem powiadomienie, niestety tego nie widzi, dostałem powiadomienie i powiadomienie od Home Assistant, filtr dzbanka do wymiany. Jeżeli nie zeskanuję jutro taga, no to do 8 rano, no to o 8 rano dostanę również taką informację, że ten należy wymienić. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tagu NFC, to zapraszam do napisania w komentarzu. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jak wy używacie tagi NFC w Home Assistant, no i nawet może na dnie Home Assistant, to dajcie znać. Ja na pewno dodam tagi do takich rzeczy jak filtry, do lodówki, do dzbanka, jakieś sezonowe, okresowe przeglądy typu piec, komin, może w samochodzie filtry, olej i na pewno jakieś automatyzacje, które pozwolą mi na sprawdzenie, na zamknięcie wszystkich rolek do jakiejś pozycji, zgaszenie świateł przy pójściu spać, czyli takie sceny, które mam utworzone i poprzez nie mówienie do Home Assistant, bo ten akurat sposób jeszcze nie mam
nie mam dostępny na moim aktualnym serwerze Home Assistant. Miałem to w moim poprzednim. Dodamy to również niedługo, czyli dostęp do Google Asystenta, ale kolejne rozwiązanie to jest skanowanie taga na zewnątrz. Może to spowodować na przykład otwarcie bramy garażowej i bramy wjazdowej, a w samochodzie tak może powodować to samo, czyli otworzy się brama albo się zamknie i to samo z bramą garażową. Możliwości jest bardzo dużo, dlatego serdecznie Was zachęcam. Linki do tagów, które ja otrzymałem i używam, znajdziecie w opisie filmu. Są to tagi, które mają taśmę samoprzylepną z jednej strony, czyli odklejamy folię i możemy przykleić tag w dowolne miejsce, które sobie sami wymyślimy. Pamiętajcie, żeby taki tag NFC działał, to musicie mieć włączone odczytywanie tagów NFC. Najczęściej przychodzicie do paska u góry, czyli przyciągacie do dołu, pasek się narzędziowy taki otwiera i tam szukacie NFC i musi po prostu być on włączony. I wtedy możecie skanować tagi i powinno Wam wszystko działać. No i zakładam, że Wasz telefon ma NFC i tagi mogą działać. Bez żadnego problemu w Home Assistant. Dziękuję za Twoją uwagę, rozważ subskrypcję i do następnego razu. Cześć!